W rozważaniach o plemieniu Gołęszyców musimy troszeczkę wrócić do ogólniejszego okresu, kiedy Słowianie stanowili niejako jedną całość, gdzie omawiany tutaj region przez wiele stuleci był tylko składnikiem właśnie tej dużej całości, która to w czasach nowożytnych została podzielona sztuczną granicą i region, o którym jest tutaj dzisiaj mowa, był w zasadzie wcześniej już zasiedlony przez inne nacje od samych wieków przed naszą erą, przez okres rzymski, późnorzymski, aż w końcu do czasów nadejścia Słowian, czy też przebywania tutaj wcześniej już Słowian, gdzie z absolutną pewnością możemy już powiedzieć o drugiej połowie VIII wieku, ponieważ sugerują nam to znalezione materiały archeologiczne i rzadkie dane radiowęglowe. Zatem mamy duże terytorium Słowian zachodnich, którego podział nastąpił najprawdopodobniej przed X wiekiem naszej ery na dwie różne prowincje kulturowe, południową i północną. Podział ten bardzo dobrze dostrzeżemy w środku płatniczym tamtej epoki, a mianowicie tak zwanych grzywien siekieropodobnych, które to możemy podzielić na dwa podstawowe typy. Z południa wielkomorawską oraz tą bardziej z północy z plemienia Wiślan małopolską. Również częścią charakterystyczną dla obu terytoriów było magazynowanie różnych przedmiotów żelaznych danego rodzaju. Mam tu na myśli części uzbrojenia, sprzęt jeździecki, rolniczy, narzędzia stolarskie, kowalskie oraz przedmioty codziennego użytku. A jeśli mówię tutaj o regionie południowym, to mam na myśli coś jeszcze. Poza zwykłą produkcją i wykorzystaniem wspomnianego wcześniej żelaznego pieniądza, oczywiście jako formy przedmonetowej i innych depozytów żelaznych. Chodzi o pokrewieństwo w obrzędach pogrzebowych, stylu budownictwa, czyli charakterystyczne kwadratowe domy w zabudowie bliźniaczej oraz ziemianki czy też półziemianki i oczywiście na samym końcu sposób budowy fortyfikacji. Ale o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę, bo pora przybliżyć Wam lokalizację plemienia Gołęszyców, o którym wspominał już geograf bawarski, określając je jako bardzo małe plemię, gdzie w swoim sprawozdaniu dla swojego władcy wymienia on tylko 5 osad civites, które to najprawdopodobniej były czymś na kształt form miejskich, administracyjnych i ufortyfikowanych ośrodków plemiennych. Plemię to zamieszkiwało bardzo istotną lokalizację strategiczną, mianowicie bramę morawską, co jednocześnie mogło dla nich stanowić przekleństwo na przyszłość, o czym przekonacie się w tym odcinku. Najpierw zwrócę Waszą uwagę na Śląsk Czeski, czyli historycznie południową część Górnego Śląska, gdzie kiedyś osiedliło się plemię Gołęszyców. Znajdowało się tam kilka bardzo ważnych grodów wspominanego wcześniej plemienia i najlepiej przebadanym pod względem archeologicznym jest gród w Chotebus Podobora w pobliżu czeskiego Cieszyna. Tutaj chcę jeszcze tylko dodać, że będziemy musieli się oprzeć na znaleziskach archeologicznych stałych czy też ruchomych, ponieważ świadectw pisanych z tamtego okresu, mam nadzieję, jak już wiecie, jest naprawdę niewiele i są to zapiski szczątkowe. Chotebus Podobora jest jednym z najlepiej zbadanych wczesnośredniowiecznych stanowisk na szczytach wzgórz w Czechach, a został on wzniesiony w strategicznie dogodnym miejscu w pobliżu Brodu przez rzekę Olzę i doskonale strzeże on wyjścia z korytarza w pobliżu wschodniego skraju i końca trasy biegnącej wzdłuż Wisły oraz Nidy do regionu krakowskiego, a jakże, czyli plemienia Wiślan oraz także dalej na wschód w kierunku Lędzian. I to zachodnie przejście na przedpolu bramy morawskiej było strzeżone i kontrolowane również przez następny gród, który znajdował się w równie dobrze umiejscowionym położeniu strategicznym, umocniony na szczycie wzgórza Landek w Ostrawie Koblowie. Zatem te dwa grody tak naprawdę strzegły wyjścia na północ od bramy morawskiej. Obie już później ufortyfikowane osady stanowią część grupy twierdz górnośląskich. Cały czas mówię jeszcze o
terenach czeskich i oprócz tutaj już wymienionych dwie następne lokalizacje, czyli Wino i Hradec nad Morawicji. A po polskiej stronie prawdopodobnie należą do nich Lubomia, Skoczów, czyli omawiany później Międzyświeć, Kamieniec, Będzin i być może także Komorno. Cechą wspólną tych wszystkich ufortyfikowanych grodów były odnalezione tam przedmioty, które sygnalizują nam obecność uprzywilejowanej warstwy społecznej. Mam tu na myśli mianowicie wojowników konnych. Niemal we wszystkich tych grodach i ośrodkach mamy do czynienia z kowalstwem, produkcją jedzenia, produkcją innych wyrobów tekstylnych. Odnajdziemy tam piece, co ciekawe także miejsca kultowe i co chyba najbardziej nas tutaj może zaciekawić. Mieliśmy tutaj do czynienia z produkcją szkła. Również ceramiki, też spotykamy się tutaj z obróbką metalurgiczną i oczywiście z militariami wielkomorawskimi. I szczególnie typowe dla tego regionu są topory bojowe, ostrogi z płytkami, strzemiona, wędzidła oraz biżuteria brązu i srebra, które jednoznacznie wskazują nam na to, iż były to produkty ekskluzywne. Kolejny bardzo istotny gród w tym regionie, należący do omawianego plemienia, to Hradec nad Morawicji, gdzie z pewnością był on jednym z głównych i decydujących fortyfikacji czeskiego Śląska, a znajduje się na południe od historycznego centrum jego zachodniej części miasta Opawa. Po raz kolejny doskonałe położenie strategiczne na wydłużonym cyplu nad ujściem rzek Morawica i Hradecna i miejsce to było zasiedlane przez ludność słowiańską od połowy VIII wieku, chociaż istnienie już wtedy ufortyfikowanego grodu w tym okresie nie jest wiarygodnie udokumentowane archeologicznie. Grodzisko w Międzyświeciu przez długi czas swojego istnienia po upadku nie było w żaden sposób badane archeologicznie, ale było bardzo dobrze znane już miejscowej ludności. I tu musimy zwrócić uwagę na zapaść w badaniach dotyczących wczesnośredniowiecznej Polski, ponieważ samowolne prace ziemne prowadzone tutaj przez archeologów amatorów zmusiły w latach 60. zawodowych archeologów do zainteresowania się tym obiektem. I na tej podstawie możemy osądzić, iż w pierwszej fazie jego istnienia, to jest od VII do połowy VIII wieku, była to osada słabo umocniona, a nawet otwarta. Co należy również tutaj może dodać na marginesie, osadnictwo wcześniejsze istniało tutaj w tym miejscu już znacznie wcześniej. Jednak gdy mówimy o plemieniu Gołęszyców, to osada ta była najdalej wysuniętym na wschód grodem tegoż plemienia, oczywiście po raz kolejny położonym w strategicznym miejscu na naturalnym cyplu na lekkim wzgórzu. Była to najprawdopodobniej strażnica, która umożliwiała obserwację doliny rzeki Wisły, czyli terytorium już plemienia Wiślan. I jako mniejsza placówka również prawdopodobnie stanowiła uzupełnienie grodów w Podoborze. Gdy już przejdziemy do następnej fazy istnienia tego grodu, to wkrótce osada ta została otoczona wałem ziemnym wraz z drewnianą palisadą, z fosą, gdzie oczywiście po środku znajdował się majdan, a na zewnątrz niezbyt rozwinięte podgrodzie. I podobnie jak to ma miejsce w przypadku największego grodu w Lubomi, duży plac prawdopodobnie był pusty i otoczony był nieregularnymi zabudowaniami mieszkalnymi. Domostwa zwyczajowo w konstrukcji zrębowej czy też słupowej, delikatnie zagłębione w ziemię. Na uwagę zasługuje to, iż w poprzednim wieku pracownicy archeologiczni odnaleźli tutaj palenisko kurznicze, różne jamy gospodarcze, przeróżne garnki, dzbany oraz inne sprzęty gospodarstwa domowego włącznie z uzbrojeniem. Znajdował się też tutaj trójkomorowy piec oraz palenisko hutnicze. Ciekawostką, o której z pewnością należy tu powiedzieć, jest to, iż odnaleziono tutaj pozostałości bruku kamiennego wykonanego z wapienia i z pewnością znalazł się on tutaj intencjonalnie, a pochodził spoza tego rejonu, gdyż nie występuje on naturalnie w tej okolicy, co oczywiście możemy jednoznacznie powiązać z wpływami wielkomorawskimi, ale o tym będzie trochę później.
czyli największym grodzisku, ale tym razem na terenie polskiego Górnego Śląska. Pora na ostatnią część tego filmu, czyli grodzisko w Lubomi, które jest łączone ze słowiańskim plemieniem Gołęszyców, a zasłużyło ono na miano być może pierwszej głównej fortyfikacji tego plemienia ze względu na duże rozmiary. Ale czy duże rozmiary nie kojarzą Wam się czasami z plemieniem Wiślan? Jeszcze do roku 2021 uważano, iż grodzisko w Lubomi posiada zaledwie 2 człony. Jednak po kolejnych nieinwazyjnych badaniach tego oto ogrodu, świat naukowy zainteresowany tym tematem już nie miał takich wątpliwości. Grodzisko w Lubomiu jest 3-członowe. Cześć, witam Was. Ponad 2 godziny drogi, lekki wiaterek jak widzicie, ale w końcu dotarłem do grodziska w Lubomi, które za chwilę zobaczycie go przede mną, obok też piękne pole kukurydzy. Nadmienić tutaj muszę, iż obiekt ten należy po pierwsze do największych w województwie śląskim, a po drugie do najlepiej zachowanych grodzisk, co zresztą widzicie na moim filmie. Jeśli chodzi o najważniejszą część ogrodu, czyli Majdan, to posiadał on dosyć regularną zabudowę, a drewniane domy wzniesiono rzędem wzdłuż wewnętrznego pierścienia wału, a sam środek był pusty. Oczywiście oprócz nielicznych konstrukcji zrębowych i słupowych mamy tutaj do czynienia z ziemiankami i półziemiankami, natomiast to, co wydaje się szczególnie interesujące, wykazał lidar, czyli kolejne podgrodzie, które w poprzednim wieku nie zostało w ogóle wykryte przez archeologów. Ale dlaczego jest ono tak interesujące? Ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych części grodziska wydaje się po raz kolejny być całkowicie puste, ale posiada coś fascynującego. Rozpoznano tam jeden duży budynek. Nie wydaje się, aby ten budynek pełnił jakąś funkcję rytualno-religijną, ponieważ nie odkryto tam raczej żadnych tego typu przedmiotów na to wskazujących. 2 kolejne hipotezy są następujące. Albo to miejsce pełniło rolę refugium, czyli schronienia dla miejscowej ludności w razie obcej napaści, albo było miejscem kogoś, kto pełnił nadzór nad zgromadzoną tu poddańczą czy też niewolniczą ludnością. I raz jeszcze przypominam o kluczowym znaczeniu Bramy Morawskiej, gdzie przecież tutaj biegł szlak handlowy i gród ten mógł stanowić doskonały przystanek dla handlarzy, towarem żywym lub martwym, a nawet ludzkim. I cała rozległa oraz silnie ufortyfikowana twierdza w Lubomi zdecydowanie kilkakrotnie nawet przewyższa inne fortyfikacje tego typu, które należałyby do plemienia Gołęszyców i z pewnością mogła być administracyjnym, wojskowym, ekonomicznym, a także kulturalnym centrum tej jednostki plemiennej. Zdecydowanie o obecności wysokiej klasy elity świadczy jej wyjątkowy charakter konstrukcyjny oraz, jak już wspomniałem nieco wcześniej, bogata kolekcja ostróg, a nawet piec hutniczy, co wskazywałoby na pewną działalność metalurgiczną, umiejscawiając tą twierdzę pośród najważniejszych w tym rejonie naszego współczesnego kraju. Geograf bawarski jest to osoba, która wspomina w swoim dziele plemię Gołęszyców i podejrzewa się, że jednym z takich głównych ośrodków mógł być gród w Lubomi, ale nie jesteśmy całkowicie o tym tak przekonani, jak byliśmy do tej pory. I w przeciwieństwie do nas, plemię Gołęszyców jest już bardzo dobrze rozpoznane przez czeskich badaczy i na pewno ich tereny znajdowały się na Śląsku Cieszyńskim i są przypisywane właśnie temu określeniu Golensicii, użytym przez geografa bawarskiego w jego dziele. Oczywiście też dzisiaj uznaje się, iż plemię Gołęszyców znajdowało się na północ od Bramy Morawskiej po polskiej jego stronie. I od tej właśnie pory będziemy mieć do czynienia, a propos Lubomi, z wieloma wątpliwościami wybiegającymi dalej w przyszłość. Do tej pory uważano, iż gród w Lubomi został zniszczony w drugiej połowie IX wieku na skutek najazdu Świętopełka, jednak najnowsze badania archeologiczne naukowców z Polski oraz z Czech zaczynają przeczyć tej hipotezie. Z pewnością musimy przyznać się do tego, iż plemię Gołęszyców było w jakiejś podległości po
politycznej względem tego państwa w tamtym okresie czasu, czyli w IX wieku. Ale czy naprawdę chodziło tutaj o podbój militarny? Takich oto dowodów po dzień dzisiejszy bezspornych nie odnaleziono. Nie mówiąc już o ewentualnej akcji chrystianizacyjnej wśród miejscowej ludności i dalej w kierunku wschodnim plemienia Wiślan. Ale skoro wiemy o obecności Wielkich Moraw na tym terenie, to czy z drugiej strony możemy wykluczyć całkowicie pomniejsze misje chrystianizacyjne? Bo przecież sam arcybiskup wspominał o księciu Wiślan, który urągał i prześladował chrześcijan. W takim razie, gdzie to mogło nastąpić? Czy na terenie Małopolski? Czy na terenie Śląska, Bramy Morawskiej? A może nawet na terenie samych Wielkich Moraw? I dzisiaj już wiemy, iż część z tych grodów nadal rozwijała się pomyślnie w drugiej połowie IX wieku, a nawet, uwaga, nie będzie to przesadą, w pierwszej połowie wieku X. A jak wiemy, inwazja Świętopełka hipotetycznie miała się odbyć jeszcze w drugiej połowie wieku IX. I chociaż w Polsce w tym rejonie nie przeprowadzono badań dendrochronologicznych, to strona czeska już dawno je wykonała w Chotebus Podobora, potwierdzając niezakłócone istnienie tych grodów w tamtym czasie. I już teraz coraz bardziej otwarcie się mówi, że grody te trwały znacznie dłużej, bo w pierwszej połowie X wieku, a szczególnie w przypadku międzyświecia, sygnalizuje się nawet fazę z połowy X wieku, czy zatem inwazja Świętopełka miała rzeczywiście swoje miejsce. Czyżby zostawił te grody nietknięte? Wydaje się to mało prawdopodobne. Ale z drugiej strony mamy świadectwa obecności Wielkich Moraw po drugiej stronie Bramy Morawskiej. Zatem jaka jest prawda? Ta opowieść kończy się u progu wieku X, ale to oczywiście nie jest jeszcze koniec całej tej historii, ponieważ przeszłość jest mglista i nadal, wbrew pozorom, pełna tajemnic, o których opowiem Wam jeszcze w kolejnej części, jeśli ten odcinek Wam się oczywiście spodobał. A jeśli tak było, to zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.